29 września to wyjątkowa data w historii Krościc. W tym dniu w 1854 roku król pruski Friedrich Wilhelm IV przyjechał do naszej wsi. Zanim jednak opowiemy o jego wizycie, musimy naprzód opowiedzieć, co mu się wybrał i jechał na Śląsk. A opowiadając o tym, przejdziemy się przez pora budowli w Potsdamie. Zaczniemy od oranżerii Schloss, który ten król wybudował w latach 1851-1864. Zajrzymy na Schloss Charlottenhof, który kazał przebudować i gdzie mieszkał jako książę koronny przed koronacją na króla Prus. Zajrzymy na Schloss Sanssouci, gdzie spędził ostatnie lata swego życia i gdzie umarł 2 stycznia 1861 roku. A na koniec zajrzymy do Friedenskirche, gdzie Friedrich Wilhelm IV jest pochowany, który to kościół sam zaprojektował i którego budowa finansował. W innych filmach gadaliśmy już o projektach mających na celu poskromienie żywiołu Łodry. W XVIII wieku wyprostowano jej bieg i usypano piersią grobla. Nie zawsze jednak ten mały wał dał radę zatrzymać wylewającą się woda. Tak było na przykład w 1813 roku, kiedy ta grobla pękła w półtora miejscach. Kolejne powodzie były w latach 1823 i 1847. Jednak żadna z tych katastrof nie była tak wielką, jak ta w roku 1854. Zimą w Sudetach śleciało 3 metry śniegu. Jak ten śnieg zaczął topnieć, to grobla już zaś nie dała rady zatrzymać spiętrzonej wody, którą zalała Krościce i sąsiednie wsie. Ledwo się ludzie pozbierali po wiosennej powodzi, a tu miała przyjść drugą, i to w czasie żniw. W połowie sierpnia 1854 roku część plonów leżała już w stodołach, głównie zyto. Wreszcie przyszedł czas na żniwa pszenicy. 16 sierpnia, wejle 9 wieczór, okropną burza rozpętała się nad okolicą. Po burzy zaczął lać deszcz i padało nieprzerwanie przez półtora dni. Glinianą ziemia nie była w stanie już przyjmować wody i ludzie bali się najgorszego. 19 sierpnia dopiero co poflikowaną grobla już zaś pękła i to w połoru placach. Woda zalała wszystkie pola i łąki oze do Hauptstrasse. Straty były olbrzymie. Plony całego roku w większości zniszczone. Zboże, czy to stojące jeszcze na polach, czy to zebrane już i złożone w stodołach stojących na zalone terenie, zbutwiało. Kartofle i buraki wymyła i wzięła ze sobą dziką woda. Perspektywa biedy i głodu zajrzała w oczy mieszkańców nadodrzańskich wiosek. Wieści o katastrofalnej w skutkach powodzi dotarły do króla Friedricha Wilhelma IV, który postanowił wybrać się w podróż na Górny Śląsk. Dokumentacja z tej podróży znajduje się w Tajnym Archiwum Państwowym w Berlinie. W tej teczce jest protokół podróży króla na Śląsk. Król wyruszył z Potsdamu 25 września. 27 dotarł do Wrocławia, skąd 2 dni później, w piątek 29 września rano o 8 pojechał specjalny cugy do Opolu. W Opolu przesiądł się na bryczka i po krótkie pobycie w budynku Urzędu Rejencji wybrał się na zwiedzanie okolicy. Tu z prawej strony widzimy, kto mu towarzyszył w podróży. Byli to nadprezydent Śląska i starosta opolski. Nie kans ich tu nojdło piątku 29 września. Widocznie dla dokumentujących królewsko rajza urzędników ważniejsze było, ski król ją dmitak, niż z jakie miejscowości odwiedzie i kogo tam spotkał. Choć kronikarz króla nie zainteresował się nasymi ludźmi, to chodzino lokalni historycy zainteresowali się królem. W kronikach księdza Urbana, w opracowaniu Andrzeja Stampki, Moje Siołkowice i w przedwojennych artykułach opolskiego Heimatkalender idzie nojść trochę więcej o tym wyjątkowym dniu. Z tych źródeł wiemy, że król Friedrich Wilhelm IV do Krościc przybył z pokoju. Pod wrażenie wielkiej niedoli i strasznych skutków powodzi król odznaczył zasłużonego przy odbudowie wału Andreasa Adamca z Krościc, który mimo tego, że jego gospodarstwo stojące nad Zydówką też było zalone, sam wspierał jeszcze innych, ciężko dotkniętych katastrofą powodzi. Urodzony w Dobrzniu, ale mieszkający od ponad 20 lat w Krościcach Adamiec mógł przedstawić królowi jedno życzenie. Pierwsze, co mu przyszło na myśl, to jego synowie i poprosił króla, żeby ich zwolnił ze służby wojskowej. Król miał na to odpowiedzieć: Lieber würde ich Ihnen, Herr Adamec, ein Schloss schenken, aber Ihr Wunsch soll erfüllt werden. Z Krościc król pojechał dalej przez Siołkowice do Popilowa. Cierpiącą ludność ceniła go za to, że ich odwiedził
i zainteresował się powszechnym jeździeście. Nasi mieszkańcy zostali zwolnieni z podatków gruntowych i dostali od państwa bezpłatne zboże na zasiew. Król pojechał, a została świadomość, że grobla jest za małą i za słabą i trzeba zrobić większą, ale to już jest temat na inny film. Przygotowując materiał do tego filmu, nagrał ich też i taką scenę. Wiesz, co to za płyty nagrobne i czemu na jednej z nich ludzie składają 17 sierpnia katofle? Napisz twoja odpowiedź w komentarzu do tego filmu na Facebooku. Chruścice w 5 minut. Na pierwszego widza, który trafnie odpowie na te pytania, czeka mała niespodzianka.